Lato. W środku mamy dwóch zawodników, proszę Państwa, Grzegorz Lato, sam Max Farland. Ucieka teraz. Gadocha, Domarski. Gol! Gol! Proszę Państwa. Sensacja na Wembley. Dobry wieczór. Serdecznie witamy na niecodziennym spotkaniu z wyjątkowej okazji. Proszę Państwa, 17 października, 30 lat temu, Polska zremisowała na Wembley z Anglią 1-1 i awansowała do Mistrzostw Świata. Po drodze właśnie musieliśmy wyeliminować Anglików, Walijczyków, by zagrać później w 1974 roku w Niemczech. Udało się dlatego, że w odpowiednim czasie znaleźli się odpowiedni ludzie, których właśnie dzisiaj będziemy gościli w naszym studio. Ale chciałem się zapytać, my pamiętamy ten mecz, ty byłeś na tym meczu. Byłem na tym meczu jeszcze jako student, ale myślę, że Wembley to jest symbol. Symbol, narodziła się wielkość polskiej piłki. Od tego czasu zaczęto mówić o naszych piłkarzach jako gwiazdach światowych. I orłach. Orła. Proszę Państwa, ja też pamiętam, bo byłem, ja nawet chciałem to udowodnić. Oto bilet, Ale już który nie jest moją relikwią i zapiszę go w spadku wnukowi. Proszę Państwa, chcieliśmy się dowiedzieć, czy również ulica, czy społeczeństwo pamięta ten mecz i co na temat Wembley może powiedzieć. Zobaczmy raz. Pamiętam tą akcję, po której bramka padła, gdzie strzelił Domarski. Ja się 73 to się urodziłem, więc to tak nie pamiętam, ale ojciec opowiadał. No. Tak, że 1-1 było. Mnie też mówił tata. No i Karny i Tomaszewski, prawda? To jakieś takie fakty. Tak, tak. Pamiętam, bo byłam zakochana. Jasiu Tomaszewski, macham do Ciebie, pozdrawiam Cię, całuję Cię. Byłeś cudowny, mecze były takie, że byłam malutką dziewczynką, ale Jan Ciszewski, jak on relacjonował, Boże, gdzie te czasy, żeby one wróciły? Wszyscy marzymy o tym, wszyscy Polacy o tym marzą. Przejeżdżałam przez Kołbaskowo z Niemiec i deszcz lał i nawet wszyscy celnicy nie wyszli prawie na przejściu, żeby coś sprawdzać, bo wszyscy słuchali właśnie tego meczu. Tomaszewski był the best, i szkoda, że teraz tak nie jest. Pamiętam długie włosy Tomaszewskiego, przepastkę i świetną obronę. To pamiętam. To chyba mnie nie było na świecie jeszcze. Wembley, o! Wembley, no właśnie, Wembley. Mecz zwycięski. Z kim? Z Anglią. Pięknie graliśmy. No, było super, no. Teraz piłka nasza po prostu podupadła, no niestety. Mecz Polska-Anglia na Wembley rozpoczęty. Szylkowski, Lato. Siłek Sarabia. Martin Peters obok Tony Carey z prawej strony, boczny obrońca. Po lewej stronie Mike Charon. Groźnie, bardzo groźnie. Ratuje, proszę Państwa, po rykoszecie. Ćmikiewicz. Zmiana teraz nagła pozycji. Henryk Kasperczak z tyłu, Ćmikiewicz. Gadocha. Nie, to Lato. Ćmikiewicz. Kasperczak może spróbuje strzelić. Piękny strzał, niedaleko górnego rogu bramki. Kolejny rzut rożny. Kari. Kari. Stano. Clark. Siver. Ledwie i jeszcze piłka odbita. Zamieszanie kolosalne. Cudowna parada Jana Tomaszewskiego. Blisko pola karnego, bardzo niebezpieczna sytuacja. Wraca Lato. Już. McFarland. Bardzo głęboko gramy w defensywie. Już. Dobre 4 podania Anglików. Emlyn Hughes. Tony Carey tym razem przymierzył dokładnie. I jeszcze raz poprawka z boksa. Lato. W środku mamy dwóch zawodników. Proszę Państwa, Grzegorz Lato, sam Max Farland. Ucieka teraz. Gadocha, Domarski. Gol! Gol! Proszę Państwa! Sensacja na Wembley! Niedobrze. Gorgoń. Szli. Rzut wolny. Już wyegzekwowany. Martin Peters spada na pole karne.
Sędzia pokazuje rzut karny. Ruszył. Gol. Jan Tomaszewski ręką, tak jest, natychmiast. To jest dowodna gra. Teraz, proszę Państwa, Grzegorz Lato ucieka. Aj, jest fair play. No ja tego już nie widziałem dawno. Proszę Państwa, żółta kartka. Coś niebywałego. Hunter. Bulzacki. Koniec, proszę Państwa! Koniec! Polska reprezentacja piłkarska w finale Mistrzostw Świata! Proszę Państwa, to jest prawda! To jest prawda! To jest prawda. Emocje jeszcze ciągle ogromne, kiedy się to ogląda. A w studiu bohaterowie z Wembley. Obrońcy Adam Musiał, Antoni Szymanowski, Jerzy Gorgoń, Mirosław Bulzacki. Pomocnicy Lesław Ćmikiewicz, Henryk Kasperczak. Nie ma niestety wśród nas Kazimierza Dejny. I trójka napastników Robert Gadocha, strzelec bramki Jan Domarski i Grzegorz Lato. Druga strona, człowiek, który zatrzymał Anglię, tak go określali, Jan Tomaszewski. Jeden z dwóch trenerów, asystentów, dwóch, bo drugim był Jacek Moch, Andrzej Strejlał. Andrzej, witamy, Andrzej Strejlał. No i koronowany właściwie król trenerów Polski, ja mogę śmiało powiedzieć, pan Kazimierz Górski. Górski, witamy. Panie Kazimierzu, czy pan dzisiaj oglądając to chciałby to jeszcze raz przeżyć, czy już dobrze, że ma pan to za sobą w swoim życiu? Ja powiedziałem po meczu, dobrze, że to się skończyło. Dwa słowa. No, nie chciałbym jeszcze raz to przeżywać, bo wystarczy raz w życiu coś takiego przejść. No była to sprawa niespotykana, bo wiadomo, gdzie graliśmy, jak wszyscy mówili, w Jaskini Lwa. Wiemy, co to znaczy stadion na Wembley, a szczególnie Murawa. Wiemy zachowanie się publiczności. Sama psychika zawodników musiała być zupełnie inna, żeby wytrzymać to napięcie, które z upływem czasu w każdym bądź razie rosło. W szatni przed meczem na ogół się jakoś dopinguje, przekazuje się, namawia się do specjalnej gry. Czy to było jakieś specjalne namawianie przed tym meczem? Ja może powiem tu taką ciekawostkę, że mianowicie przed samym meczem zawodnicy zawsze wychodzą, żeby sprawdzić płyty, jakie korki założyć, jakiej wysokości. I ja jakoś tym razem nie wyszedłem na płyty i zawodnicy wrócili z płyty bardzo wzburzeni. Nie wiedziałem dlaczego, pytam się, co się stało. Zawodnicy mówią, panie trenerze, wie pan, co na nas krzyczeli? Ja mówię, co? Animalsi. Widziałem wzburzenie zawodników. Ja sobie myślę, ja ich nie potrzebuję mobilizować dzisiaj do tej gry. Ja wiem, że będą walczyć. Może przegramy ten mecz, ale na pewno będą walczyć. I tak było. To teraz się zwracam do Andrzeja Strejlała. Byłeś właściwie trenerem już, chociaż asystowałeś jak panu Kazimierzowi. Moja rola była zupełnie inna. Tą funkcję spełniał Jacek Moch. Ja w tym samym czasie byłem z reprezentacją młodzieżową w przeddzień w Plymouth graliśmy. Również bardzo ważny mecz ze względu na przygotowanie psychiczne. I zresztą i trener Górski tu siedzący i kierownictwo prosiło, żebyśmy zrobili wszystko, co tylko jest możliwe na boisku, żeby oni się też poczuli pewnie. Myśmy zremisowali po bardzo dobrym meczu 0-0 i potem cała reprezentacja młodzieżowa i ja siedzieliśmy obok Loży Królewskiej i obserwowaliśmy ten mecz z góry. Natomiast przypomnę tylko, bo ja się czułem wyjątkowo nieswojo, ponieważ 3 tygodnie wcześniej, kiedy Polska grała wspaniały mecz z Walią, trener Górski mnie wysłał na obserwację meczu na Wembley. Anglia była w znakomitej formie, rozbiła dobry zespół europejski, Austrię 7-0 i teraz te moje obserwacje plus poprzednie, które robił Jacek Moch, miały pozwolić Górskiemu na przygotowanie najbardziej, powiedziałbym, właściwego planu taktycznego, a mimo wszystko rzeczywistość okazała się taka, że przeciwnik rozegrał znakomitą partię i zmusił naszą drużynę do bardzo aktywnej, ale skutecznej obrony i to 2 świetnych kontrataków. Także taką rolę spełniałem ja akurat w tym konkretnym meczu. Panie Kazimierzu, wrócę do tego poprzedniego pytania. Jak układa się grupę osób, które jeszcze nie są wielkościami w tak wspaniały zespół? Nie, no to był wtedy
zespół, który jeszcze nie znał swoich możliwości. Dużo umieli, dużo potrafili grać, potrafili strzelać bramki, ale właśnie to był jeden z tych może najważniejszych sprawdzianów, że się tak wyrażę. Tu zawodnicy poczuli swoją wartość, poczuli to, co oni potrafią. Tak się złożyło, proszę Państwa, że dużo z mojej dziedziny zawodowej, czyli kolegów aktorów, jest zapalonymi kibicami piłkarskimi, ale trudno nie być, jak się na to patrzy. Wtedy się właściwie kształtowaliśmy. Co pamiętasz z tego meczu? Czy widziałeś, oglądałeś go? Oczywiście, że oglądałem. Dla mnie to była generalna próba przed mistrzostwami świata, w których pokazaliśmy, że jesteśmy najlepszą drużyną świata, bo to, że przegraliśmy z Niemcami, to był przypadek. Ja uważam, że wtedy mieliśmy najlepszą drużynę świata. Każdy z tych zawodników, który tu siedzi, mógł śmiało zasilić jakiś wspaniały zachodni klub czy południowoamerykański. Miałem nadzieję, że obronimy tego karnego. Byłoby to trochę lepiej. Wracamy do wspomnień. 57 minuta. Wszystko się zaczyna od przejęcia piłki przez Henryka Kasperczaka. Zagrywa piłkę wzdłuż linii do Grzegorza Laty. Grzegorz Lato. Grzesiu Lato pociąga piłkę. I co wtedy robisz? Po prostu ma wybór, dwie możliwości, zagrać do mnie czy do Roberta. I oczywiście zagrywa do mnie, oczywiście. Cieszę się z tego, że udało mi się strzelić tą bramkę. Janek, ciągle mówiono, że to taki słynny kick z Domarskiego, że chciałeś w długi róg, a tu trafiłeś. Jak to naprawdę było? No oczywiście miałem chwilę czasu, sekundę czasu na to, żeby pomyśleć i zdecydować się na to, żeby oddać strzał. Widziałem oczywiście całą bramkę, uderzyłem w kierunku bramki i ta piłka wpadła. Grzegorz Lato już wtedy był za szybki dla rywali. No miało być 2-1, ale w tym momencie stanąłem, bo ten podniósł rękę, bo patrzyłem się, że spalony. Dopiero chłopcy krzyknęli do mnie: idź, nie ma spalonego. I to mnie trochę z rytmu wybiło, ale to zrobiłem podstawowy błąd, bo miałem spokojnie pchnąć do boku i uderzyć. Jest 2, w tym momencie już jest 2-0. Te kontry organizowane rzeczywiście były znakomicie. Robert Gadocha, rok później najlepszy lewoskrzydłowy świata. Razem z Grzegorzem stanowiliście parę, która dla Anglików była nie do zatrzymania, wielką zagadką. Czyli nazwałbym to dobrą wymiennością funkcji, bo Grzesiu atakował z prawej strony, ja atakowałem z lewej strony, w zależności w którym miejscu boiska była zawiązywana gra. Graliście na Wembley bez wielkiego lidera w ataku, bez Włodka Lubańskiego. Wcześniej w Chorzowie zagrał nie do końca zdrowy, strzelił ważną bramkę, która dała nam wygraną 2-0. Mur, ta ostatnia instancja i teraz Bobby Mura. Lubański na pole karne wpada, strzał, gol! Gol! Cudowna sytuacja, proszę Państwa. Włodzimierz Lubański wykorzystuje kiks. Bobby Mura wpada. Witam Was wszystkich serdecznie. Witam Pana, Panie Kazimierzu. Witam Was, drodzy koledzy. Szkoda, że nie mogę dzisiaj być z Wami, ale te wspomnienia o Wembley to jest wielka historia naszego piłkarstwa i na pewno dzisiaj możemy z przyjemnością powspominać ten moment. Nie byłem na boisku, bo tak się złożyło, że byłem kontuzjowany, ale byłem, siedziałem w którymś tam rzędzie za panem Kazimierzem i oglądałem ten mecz. I to był mecz specjalny przez emocje, specjalny przez to, co osiągnęliśmy. No przecież nie ukrywajmy, to była ta historia polskiego piłkarstwa, która dała nam później wiele satysfakcji, bo Mistrzostwa Świata dały nam potem satysfakcję, bo zdobywaliśmy medale. Tylko wspominać takie momenty i życzmy sobie, żeby było w najbliższej przyszłości podobnie. Oby było. Grzegorz, czy mieliście wtedy poczucie, że rodzi się wielki zespół, z którym możecie, awansując do Mistrzostw Świata, wiele zrobić? Na pewno tak. I tu trzeba dodać jeszcze, że nie po raz pierwszy graliśmy w takim ustawieniu, ale zaczęliśmy grać bardzo nowocześnie, bo patrząc na dzisiejszy mecz po tylu latach na Wembley, graliśmy nominalnie. Ja jako prawoskrzydłowy, Robert jako lewoskrzydłowy, Jasiu Domarski jako środkowy, ale była taka wymienność funkcji już w tym czasie między nami, że parę razy Jasiu Domarski grał na prawej stronie czy na lewej, Robert w środku czy ja w środku. I nie graliśmy już takich typowo tak zwanych skrzydłowych, lewo-prawej. Robert, już byłeś znanym zawodnikiem, 5 goli na Igrzyskach Olimpijskich, grałeś we wszystkich meczach. No później oczywiście to apogeum było po Mistrzostwach Świata, kiedy żartowano, że jak będzie syn, to będzie Robert, jak córka Gadocha. Rodziło się coś wspaniałego, prawda?
Ja bym sięgnął troszeczkę wstecz. To znaczy na Igrzyskach Olimpijskich 72 roku, gdzie zdobywaliśmy złoty medal olimpijski, już wtedy uwierzyłem, że ten zespół będzie grał i to będzie grał dobrze. No i dzięki panu Kazimierzowi, który dużych zmian nie robił w tym zespole. Graliśmy tym zespołem ileś lat. Wierzyłem, że ten zespół będzie grał, a sam odczuwałem to i wielką moc swoją, że w indywidualnej grze nie boję się najlepszych. I to ja mówię sam sobie, już nie mówię o Grzesiu, nie mówię o Kace, czyli o Kaziu Dejnie, który już grał z wielką rutyną. Tutaj chciałem taką ciekawostkę, w którą trudno będzie uwierzyć młodym kibicom. Na stadionie w Chorzowie było około 90 000 publiczności widzów. Na Wembley było 100 000. To są rzeczy w ogóle teraz chyba niewyobrażalne, oprócz, prawda, wielkich stadionów, gdzie ta piłka naprawdę jest ważna. Gdyby nie było Wembley, nie byłoby przeboju. Denerwujesz się, Andrzej? Jak Lubański gra. No właśnie, Andrzej Dąbrowski, proszę Państwa, gdyby nie to Wembley, nie byłoby tej pięknej piosenki. Bardzo Cię prosimy. Już mistrzostwa świata blisko, będzie wielka gra. Ludzie mówią, ludzie wierzą, Polska szansę ma. Na boiskach nasi chłopcy bronią się jak lwy. Długi przerzut, szybka centra, oni albo my. A ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański gra. Nerwy swoje zwiąż na supeł, obok Dejna ma. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Tylko dłonie ściśnij mocno, sprawdzą nam się sny. A ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Wielki finał, złotą linkę wygra lepszy z nich. A w sektorze numer 7 siedzi Jacek Gmoch. Z jego banku informacji szczęście wyjmie los. Obok niego jak dyrygent trener Górski siadł. Grajcie z zębem, ale fair play nie poskąpie brat. A ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański gra. Nerwy swoje zwiąż na supeł, obok Dejna ma. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Tylko dłonie ściśnij mocno, sprawdzą nam się sny. A ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Wielki finał, złotą linkę wygra lepszy z nich. Tomaszewski w pięknej akcji piłkę wybił znów. Włoski trener Mamma Mia graczy zmienia dwóch. Już do końca kilka sekund, sędzia sprawdza czas. Na Okęciu ich spotkamy, nie żałujcie brat. A ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański gra. Nerwy swoje zwiąż na supeł, obok Dejna ma. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Tylko dłonie ściśnij mocno, sprawdzą nam się sny. A ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Wielki finał, złotą linkę wygra lepszy z nich. Wielki finał, złotą linkę wygra lepszy z nich. Wielki finał, złotą linkę wygra lepszy z nich. Dziękujemy bardzo. Mamy taką małą kawiarenkę internetową, futbolową, w której gośćmi są Marek Sierocki, Kevin Aston i mój kolega serdeczny również z boiska, Wojtek Gąsowski. Zacznę od ciebie, bo wyglądasz młodo. Zacznę takim, zwrócę się do ciebie jak Linda. Co ty wiesz o Wembley? Dla mojego pokolenia jeden z najważniejszych wieczorów, a w zasadzie dni, pamiętam jak w szkole, ja wtedy miałem 13 lat. To był temat numer 1, już od wielu dni o tym meczu mówiło się, były zakłady robione, jakim rezultatem zakończy się ten mecz. Ja nie wygrałem, przegrałem, obstawiałem zwycięstwo Polski, bo zawsze tak obstawiam. Oglądałem ten mecz z ojcem, czarno-biały telewizor Szmaragd i niesamowicie przeżywaliśmy obydwaj ten mecz. Ja potem go oglądałem wiele razy, co nie znaczy, że nie zrozumiałem, o co chodziło za pierwszym. Po prostu jest to taki mecz, do którego myślę warto wracać i chciałbym, żeby jeszcze takie Wembley zdarzyło się naszej reprezentacji jak najszybciej, żeby znów narodziła się taka drużyna jak wtedy, bo to byli najwięksi idole mojego pokolenia. Żaden gwiazdor muzyki, a muzyką interesowałem się na równi ze sportem, nie był
takim idolem jak ci wszyscy panowie, to dla nas byli no, najważniejsi ludzie wręcz. Kim byłeś? Gadochą jak grałeś, czy latem? O tak, czy... bo ja lewą nogą kopałem piłkę, tak. Byłeś Robertem Gadochą. Dokładnie. Rzeczywiście pan Robert był dla mnie wzorem. Czyli czekamy też, żeby następne pokolenia mogły mieć swoje Wembley takie i oglądać z takim wzruszeniem jak my. Może Kevin, doczekamy się. ty uczysz Polaków mówić w trójce po angielsku, Anglików po polsku. Powiedz, jak będzie, że na Wembley wyleciały trociny z Wielkiego Lwa. Ale ładnie to ująłeś. Nie mam zielonego pojęcia z powodu, że jak ja chodziłem na ten mecz, Ty byłeś na tym meczu? Ja byłem, szedłem z ojcem, miałem 4 lata, ale byłem tam z ojcem, gdzieś tam w tle, więc teraz, że ja mam zaszczyt siedzieć przy tymi graczami, które były powodem przez cały miesiąc, dlaczego mój ojciec trzasnął drzwiami. Więc to już wiem. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, jak u was w domu było przez tydzień. Gorąco, przez cały miesiąc, właśnie przez tych panów. Chciałbym do pana Grzegorza, tak, ja pierwszy raz oglądałem ten mecz tak blisko teraz. Ja widzę, co McFarlane panu zrobił i to paskudnie grał, nieźle postępował, bardzo źle. A pan Janek, bardzo ładnie obroniłeś tą bramę, piękny. Pierwszy raz ja to naprawdę to wiedziałem i jestem pod wrażeniem, naprawdę. Zwłaszcza, że nie wygląda teraz tak. No teraz jak chciałbym zobaczyć, on umie tak skakać, ale... Wojtek, gdzie byłeś wtedy, jak było Wembley? Byłeś chyba też tam, gdzie i ja. Ja byłem na stadionie, siedziałem na wysokości pola karnego w pierwszej połowie, tam gdzie Jasio stał w bramce, no i byłem z moim kolegą, właściwie byliśmy taką małą wysepką otoczoną tysiącami Anglików. Nie wiedzieliśmy za bardzo, jak mamy się zachowywać, no bo te reakcje są czasami takie niesamowite, niekontrolowane, ale jak tylko się tam poderwaliśmy gdzieś do góry, żeby coś krzyknąć, to oni od razu, ci Anglicy na nas tak, nie było jeszcze takiej łobuzerki wtedy na stadionach chyba, No nie, ale przepraszam. krzyk był niesamowity. Palono Ja nasze miałem, flagi. my byliśmy z takimi kotylionami, wiedzieli Anglicy, kim my jesteśmy. Mecz fantastyczny, ja miałem tę przyjemność i zaszczyt być blisko drużyny, ponieważ pan Kazimierz moją obecność przy drużynie traktował z przymrużeniem oka i pozwalał mi na to, żeby przy tej drużynie być i pamiętam, że byłem na lotnisku przed przyjazdem, witałem drużynę, jak przyjeżdżała do Londynu, potem świętowaliśmy wspólnie zwycięstwo, no, w chwile niezapomniane właściwie do dzisiejszego dnia chyba, poza tym meczem i mistrzostwami świata z udziałem naszych piłkarzy nie przeżywałem większej radości, jeśli chodzi o sportowe, piłkarskie wydarzenie. Henryk Kasperczak, Lesław Ćmikiewicz, razem panowie z niezapomnianym wielkim piłkarzem Kazimierzem Dejną stanowiliście tercet, jakich mało. Profesor i 2 znakomitych obok wykładowców. Tak, brakuje nam przede wszystkim Kazia, jeżeli mamy rozmawiać. Tutaj między nami Kaziu miał olbrzymią możliwość koncentracji. Brakuje go nam tutaj. Szkoda, że tak wcześnie odszedł. Wszyscy zawodnicy w reprezentacji umieli wykorzystać pewne zalety, wartości swoje, żeby się podporządkować tej grze. Po prostu myślę, że na tym meczu, w tym meczu na Wembley, ja z Leszkiem Cimskiewiczem musieliśmy się podporządkować grze Kazia. Kaziu Dejna był naszym tym dyrygentem, tak, w linii pomocy. Umiał, można powiedzieć, lepiej rozgrywać piłki. No i miał te predyspozycje tego zawodnika, który umiał przytrzymać piłkę, rozegrać ją i uderzyć. Myśmy z Heniem Kasperczakiem spełniali rolę taką asykuracyjną. Graliśmy po bokach. Chciałem powiedzieć, że w meczu tym na Wembley, kiedy było bardzo grząskie boisko, a w ogóle stadion spełniał rolę również i jako stadionu żużlowego. Tam się odbywały wielkie zawody żużlowe i również wyścigi hartów. Także na mecze dużej wagi boki boiska były wykładane darnią
Ta Darń była tak mokra, tak ciężko nam się grało bocznym pomocnikom w tych częściach boiska, że trudno było but wyciągnąć z trawy. Wiktor Zborowski. Z czym tobie się kojarzy słowo Wembley? Kojarzy mi się przede wszystkim jako kibicowi piłeczki nożnej od zarania dziejów z startymi do krwi kostkami tutaj obu dłoni. Ponieważ oglądałem to w bardzo niskiej kawalerce i po tym strzale Janka, jak skoczyłem do góry, niestety rzeczywiście nosiłem długo potem takie tutaj krwawe znamiona tego zwycięstwa. Chciałbym mu podziękować nie tylko za tę wspaniałą bramkę, ale za pewne słowa, których później użył, komentując swój wyczyn. I są to słowa, których ja używam zawsze, kiedy mi się coś uda i z czego jestem zadowolony. I wtedy zawsze sobie mówię, na głos mówię, Grzesiu podciągnął, minął McFarlanda, a ja dopełniłem formalności. I ja tego używam prawie, chciałbym tego używać na co dzień. Mirosław Bulzacki, Jurek Gorgoń, Antoni Szymanowski, Adam Musiał. Panowie, ile razy wybijaliście piłkę z końcowej linii? Przynajmniej ze 4 albo 5 razy. Ale to trzeba też umieć. Trzeba dobrze być ustawionym i trzeba w pewnym momencie do tej piłki asekurować bramkarza. Także to też należy do gry obronnej. Nie miałeś tego szczęścia, zdaje się, że akurat ty wybijałeś. Pamiętam w 3 ostatnich minutach dokładnie po kolei chyba Adam Musiał, Funio Bulzacki i Antoni Szymanowski. W 3 minutach, 3 razy z linii. Tak, ja mówię, że rutynę zdobywa się poprzez grę, natomiast z intuicją się człowiek rodzi. Trzeba mieć tą intuicję, mnie ona podpowiedziała, stań właśnie w tym momencie, bo tam za chwilę może być niebezpiecznie. I rzeczywiście miałem to szczęście, że piłka trafiła mnie w kolana, dobrze złączyłem. Piłka ciebie trafiła, dobrze. Dobrze, że została wyekspediowana i szczęśliwie się skończyło dla nas. Adam, ciebie też trafiała piłka w tym meczu, czy? Zaczęło się w ogóle od Jasia Tomaszewskiego, który wyprowadzał piłkę. W pierwszej minucie. Nie zauważył, że ma za plecami zawodnika. Rzucił tą piłkę na ziemię i musiał się ratować rzuceniem szczupakiem i w tym momencie tam Clark go dziubnął w rękę. Ja sobie tak w duchu pomyślałem, dobry omen, Tomek się obudzi, to powinno być dobrze. Obudził się skutecznie. No, najbardziej mi utkwił ten moment w ostatnich minutach meczu, kiedy właśnie wybiłem piłkę z linii bramkowej. Z Tomkiem byłem zgrany, ponieważ graliśmy razem w łódzkim klubie sportowym. Tomek często grał na przedpolu, lubił grać, daleko nawet wychodził, często nie zdążył. Ja go w tych momentach uzupełniałem. Jerzy Gorgoń, legenda. W tym spotkaniu nareszcie miałeś, Jerzy, okazję pokazać swoją wielką klasę. Ja nawiązuję do tego, co powiedział Mirek, że trzeba się uzupełniać i właśnie my w obronie właśnie graliśmy w ten sposób, żeby obrońca, który mógł spokojnie zaatakować napastnika, wiedząc o tym, że któryś z kolegów go z tyłu asekuruje, na przykład teraz ta akcja. Także stanowiliśmy jakiś kolektyw, no i do tego trzeba mieć troszeczkę też szczęścia, żeby przeciwnik strzelił nad bramką, a nie do bramki na przykład. Jerzy, ale ty miałeś ogromne doświadczenie. Graliście przecież Górnik w pucharach europejskich, finał pucharów europejskich. Ale mimo to Wembley pewnie zostało jakimś niezwykłym doświadczeniem. Na pewno walka była niesamowita, ale ja lubiłem takie mecze. Działo się coś, tak że człowiek nie był bezrobotnym i nie nudził się na boisku. Byliśmy wszędzie tam, gdzie trzeba było, graliśmy z wielkim poświęceniem, z determinacją. Szczęśliwie, powiedzmy sobie szczerze, ale kto nie ma szczęścia, ten niech się nie bierze za sport. Nie byłem na Olimpiadzie w 1972 roku i Zyguś Janczok złapał kontuzję i miałem wielką tremę przy powołaniu przez pana Kazimierza do tak wspaniałego zespołu, że jakby nie było już złoci medaliści, ja, Szaraczek i bałem się Ale z tego, charakterem, po prostu tak już. tego, żeby nie zawieść trenera, żeby nie zawieść tak wspaniałej drużyny, do której zostałem dokooptowany. Bał się trenera, bo trenerowi wcześniej we Włoszech wino wypił. Nie wiem, czy pamiętacie taki mecz w Reggio Calabria, graliśmy i trener ufny dał tobie taki antałek wina, żebyś go przewiózł do Polski. Nie dojechał. Tak, trener mówi, że szybko o tym zapomniał. Ja też sobie tego nie przypominam, bo nigdy nie przepadałem za winem.
Ale jak nie było nic innego, Adam, no. A korek łatwo wychodził. Oczywiście, na bezrybiu i rak rybą. Tak, rzeczywiście mówimy o wspaniałej atmosferze. Ona panowała w tej ekipie zawsze. Niewątpliwie tutaj, panie trenerze, dziękujemy za to. Był pan zawsze wspaniałym, wyrozumiałym człowiekiem, trenerem. Wiedzieliśmy jedno, można zagrać 1, 2, 3 mecze słabiej. Pan się nie gorączkował, pan był zawsze spokojny. I to, że właśnie mieliśmy tą pewność, która emanowała od pana, pozwalało nam później grać i jeszcze raz grać. Tego nie zapomnę nigdy. Dziękuję. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Wspaniała lwowska dusza, pan Kazimierz Górski. Brawo. Proszę Państwa, w naszej branży jest dwóch słynnych braci kibiców. Dzisiaj gościmy jednego z nich, Andrzeja. To są zaorscy oczywiście. Janusz, specjalista, nie mógł przyjechać, niestety miał festiwal, ale wysłał Andrzeja, chociaż rannego. Co to się stało, Andrzej? To właśnie grałem z wnuczkiem w piłkę nożną. Chciałem mu pokazać, jak niedomarski strzela bramkę, ale też Anglikom jak Maradona. I co powiedział wnuk, jak wnuk złamałeś powiedział, rękę? Dobrze, dziadko, ale Maradona strzelił, ale nie tą ręką. Czyli co, nie da się opowiedzieć tego słowami, co widziałeś, bo... No i tak, ja wtedy nie byłem na Wembley, jestem takim troszkę pechowym kibicem i zwykle kiedy ja właśnie jestem na meczu, to nasi przegrywają. Tak jak byłem na Wembley na tym ostatnim spotkaniu naszej reprezentacji w 1999 roku, gdzie właśnie 3-1 przegraliśmy. A z tego meczu to najbardziej oczywiście pamiętam bramkę pana Jana Domarskiego, no i te wspaniałe parady Robinsonady Tomka, czyli Jana Tomaszewskiego. Ale rzeczywiście trudno to opisać słowami, to jakiś poeta powinien się za to wziąć. Dlatego pozwoliłem sobie przynieść taki utwór poetycki naszego zresztą Stefan wspólnego znajomego Mieczysława Kociuka. Siedzieli w pubie John i Jim, Angole jak leży. Wzrok mieli mętny, w szklankach gin i oddech już nieświeży. Jak to się stało? Jęknął John. Deszcz smagał pubu szyby. Gdyby nie ten, gdyby nie on. Ba, westchnął Jim. Ba, gdyby. A przecież strzelał Hughes i Bell. Prób było parę Clarka. Shannon też bramkę brał na cel. Łukał Jim, aż się zasmarkał. Co z tego, że McFarland grał, że Peters nie jest gapa. W ich bramce ten wielkolud stał i każdy strzał wyłapał. Tu Jim opróżnił duszkiem szkło. Od dola zasmarkana zaklął i mruknął. Teraz co? Anglia jest na kolanach. I raz po raz kląć zaczął John. Wpadł bowiem w nastrój szewski. Jak ten ich bramkarz zwał się? Tomaszewski. Gdyby nie on, klął John i Jim. Gdyby nie Tomaszewski. Do szklanek, w których błyszczał gin, kapały z oczu łezki. I z każdym łykiem mętniał wzrok. Lecz w sercu tkwiła data. 73 rok. Rok w Anglii końca świata. Jan Tomaszewski. Janku, znamy wiele twoich opinii o różnych ludziach. Natomiast patrząc na siebie wtedy, co byś powiedział o sobie? Chciałem powiedzieć, że my po raz pierwszy, większość z nas grała na zakrytym stadionie, bo Wembley wtedy miało jako jeden z niewielu stadionów na świecie dach. Co to powodowało? Te 100 000 krzyczało, wszystko, ten krzyk skupiał się na murawie. Ale oprócz tego, jeszcze mieli takie. tak, ale oprócz tego, to co miało się unosić w górę, odbijało się od dachu i wpadało na... Praktycznie byliśmy pozbawieni jakiegoś kontaktu słownego. Ale miałem to szczęście, że naprawdę moi koledzy cały czas wypełniali swoje zadania. Wiadomo było, że ja wychodziłem do center, starać się walczyć z angielskimi wysokimi napastnikami. Każdy wiedział, gdzie miał stać. Pana Kazimierza słynne zdanie. Panowie, piłka jest taka, im dłużej my przy piłce, tym krócej oni. Tak, i to była taka taktyka w związku z tym... Że jest jedna piłka. Jedna piłka, no. Tak, jak panie trenerze, będą bramki, no jak będą strzały, to będą bramki.
Pan Kazimierz powiedział, że no musimy przetrzymywać szczególnie w pierwszych minutach tą piłkę. No kto miał największe szanse? Ja, dlatego że jak piłkę złapałem, mogłem piłkę na ziemię po prostu rzucić, doprowadzić nogą do 16, bo wtedy był przepis i tam złapać i wybić tą piłkę. Ja myślę, że jednak był to mecz życia Jana Tomaszewskiego. Pierwsza połowa, 45 minut, to jest 14 rzutów rożnych, 4 sytuacje 100% dla Anglików, 1 słupek. Trochę dużo. Tak, rzeczywiście, no było tutaj tych sytuacji, nie, to akurat pod publiczkę było, bo to mogłem normalnie złapać, ale chciałem się czymś wyróżnić. Tutaj, no tu był troszeczkę błąd, dlatego że tą piłkę nie powinienem tak odbić. Ja mówię, ale to w trakcie meczu trudno to jakoś wszystko... Czy byś mógł określić swój stan? Czy to jest jakiś rodzaj transu? Człowiek nagle traci kontakt z rzeczywistością, jest... Nie, to gra był... tylko intuicyjnie. Nie, to nie była intuicja. To ja sądzę, że to było, jak to się mówi, wykładnikiem całego zespołu, bo ten Kaziu Dejna, który tutaj te siatki zakładał, ten Adam, który w czasie meczu, w drugiej połowie, ja już mówię o drugiej połowie, ośmieszał tych Anglików, jednak to ja widziałem, to wpływało na nas nieprawdopodobnie. Ja twierdzę, że ten mecz zagraliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że na swojej drodze życia, sportowej drodze życia spotkaliśmy człowieka pod tytułem Kazimierz Górski. Gdzieś nie byłoby Laty, Domarskiego, po kolei wymieniałem całą drużynę Tomaszewskiego, gdyby nie było Górskiego. A teraz Janek tak na koniec powiedz, to ten strzał Domarskiego był do obrony? Gdybym ja to puścił, to na pewno byłaby to moja wina. Niech każdy z was tutaj stanie na miejscu Shiltona. Cały czas stał, denerwował się, nie miał nic. Do roboty nie miał nic i on cały czas się denerwował. Ten stres się w nim, jak to się mówi, no cały czas tłamsił. I w pewnym momencie strzał i on nie wiedział, czy nogą, czy ręką, czy ten. I puścił pachówę. Jaką pachówę? Co ty, co ty, kochany? No może ta pachuwa... Nie daj się, Janek, nie daj się. Ta pachuwa to ci dała, otworzyła ci karierę przecież. Ale tak. Proszę Państwa, tak oglądając po 30 latach ten mecz, to ja myślę, że tam nie stał Jan Tomaszewski, tylko było 5 Janów Tomaszewskich. Jeden siedzi po lewej stronie, a 4 po prawej stronie. Tak, naturalnie, zgadzam się z tym. I poza tym powiem uczciwie, że nie ma dobrych bramkarzy, są tylko źle trafieni. Jak go trafili, jak go dobrze trafili, to tam było następnych 4 Tomaszewskich, którzy wybijali z linii. Z tym, że chwała Tomkowi, faktycznie to, co nam wybronił, to nam wybronił. Proszę Państwa, ale jest jeszcze jedna postać, o której trochę tutaj zapomnieliśmy, niezapomniana i związana z Wembley, Jan Ciszewski. Przypomnijmy wywiad zaraz po meczu Jana Ciszewskiego właśnie z Janem Tomaszewskim. Na wszystkich konkursach piękności najpiękniejsza dziewczyna, prawda, jest całowana przez jakiegoś znakomitego aktora, bądź to bardzo popularnego człowieka. Ponieważ ja nie jestem ani aktorem, a z tą popularnością to też różnie bywa, ale pozwolisz, że bardzo serdecznie, Janeczku, Ci dziękuję. No i teraz 5 słów wrażenia z tej wielkiej twojej, największej w życiu gry, jaką pokazałeś na stadionie Wembley. No ja jestem w trakcie meczu. Do mnie jeszcze nie doszło to, że my jesteśmy w finale. No nie chce mi się wierzyć, że ta wielka Anglia jest poza burtą finału. Tak, tak. No ja cóż od siebie mogę powiedzieć. Bardzo mnie zdopingowało angielska prasa, gdzie twierdzono, że najsłabszym w naszej obronie, polskiej obronie jest bramkarz Tomaszewski. Chciałem im udowodnić, że jednak taki najsłabszy to ja nie będę. No wydaje mi się, że wszyscy wykonaliśmy swoje zadania taktyczne. Byłeś fantastyczny zupełnie. No dziękuję bardzo. Zupełnie fantastyczny. No kilka parad było tak zupełnie zdumiewających, tak fantastycznych, że nawet ta chłodna publiczność angielska, która tylko widziała, powiedzmy, swoich na tym stadionie i od początku tych swoich dopingowała, jednak zachwytu parokrotnie aż nie miała. Redaktorze, po coś mnie tam postawili. Dziękuję bardzo, Jasieńku. I jeszcze raz bardzo serdeczne, gorące gratulacje. Dziękuję. Żeby następne pokolenia mogły oglądać tę wspaniałą historię bitwy na Wembley, trzeba było podejść do tego trochę z zimnym okiem, pomimo emocji. Taki dokument nakręcił właśnie Józef Węgrzyn. W Polsce podniecenie i nieśmiałe nadzieje, może się uda. W Londynie mówiono, zwycięży Anglia 5-1, 6-1 albo 3-0. Na lotnisku Heathrow ostatnia już wycieczka z Polski. 2 dni temu powitał tu polską drużynę pan Denis Wolus. Uczynił to w imieniu Angielskiej Federacji Piłkarskiej.
Autokar zawiózł Polaków do niewielkiego hotelu, którego właścicielem jest Bronisław Post, Polak z pochodzenia. Setki razy powtarzało się słowo Polska. Ten mecz był wielką szansą dla Polaków, którzy w Anglii posiadają sklepy, hotele, restauracje lub inny biznes. Bronisław Post był szczęśliwy. Pan Bóg nasłał mu piłkarzy. Płakał ze szczęścia i ze zmartwienia, bo się bał, że Polacy nie podołają Anglikom. Przed wejściem czekali dziennikarze, chcieli wejść do środka. Pan Post i działacze odpowiadali, że piłkarze nie mają czasu na żadne rozmowy. Modlimy się przed meczem. Przed samym meczem, tak? Zawsze z Jurkiem. No. Razem z Jurkiem. A to dlaczego tak? Przed samym meczem i zawsze z Jurkiem? Szczęście nam przynosi. Aha, Bilety rozprowadzono już 2 miesiące temu, są jeszcze kotyliony. Ludzie przybyli wcześniej, żeby pomówić, poczynić zakłady albo nawymyślać Polakom. Gromady koników sprzedawały 5-funtowe bilety po 25 funtów. Za chwilę będą ryczeć England, England. Te dziewczęta też nie będą miały litości dla nas. Dla nich liczą się tylko Clark i Curry. Lato i Dejna je nie obchodzą. Mówiono, że Anglicy będą walczyć o przyszłość swego futbolu. Polacy będą bronić bramki jak własnej ojczyzny. Chciałem, Józef, zapytać, ty zawsze szukałeś w sporcie jakichś wartości dodatkowych, to znaczy symbole, które się przenoszą na nasze poczucie dumy, no, czegoś więcej aniż tylko samego zwycięstwa sportowego. Ja pamiętam, że w Anglii ta Polonia nabrała na znaczeniu. Oni z dnia na dzień podnieśli się. Wembley to było dla nich po prostu coś niezwykle ważnego. Ja myślę, że ten mecz dowiódł, że duch zbiorowości nie ginie w narodzie tak łatwo, że może ktoś powiedzieć, że piłka nożna jest na pozór sprawą drugorzędną, ale jeśli żyją miliony, to staje się sprawą pierwszorzędną i bardzo ważną. Dla jednych może być wojną, gdzie nie giną ludzie, tylko umierają marzenia, a dla innych może być drugą religią. Dla wielu ludzi tak jest, modlą się, płaczą, przeżywają i potem wracają do rzeczywistości innymi, lepszymi. To jest rzeczywiście, jak zauważyłeś, taki rodzaj atawizmu wojennego, ale sport ma prowadzić do tego, między innymi właśnie, żebyśmy mieli lepsze poczucie, rodzaj samozadowolenia narodowego. Ja myślę, że ten mecz dla wszystkich Polaków był klejem, który łączył ludzi. Ludzi nie tylko rozsianych po świecie, ale ludzi różnych zawodów, różnej zamożności, różnego wieku. I muszę powiedzieć, że ten mecz ciężko było przeżyć, bardzo ciężko, nie tylko zawodnikom na boisku, ale i w domach. Ulice pustoszały, ale ci, którzy byli w domach, nie zawsze byli w pokoju z telewizorem. Ja na przykład byłem w drugim pokoju i tylko odchylałem drzwi co chwila, żeby zobaczyć, czy już padła jakaś bramka, bo nie mogłem przeżyć. Jak pisałem, Czy nie mogłeś wytrzymać? Nie mogłem wytrzymać. Jak pisałem książkę właśnie na ten temat, to dowiadywałem się, że żony piłkarzy i żona pana Kazimierza też nie mogła wytrzymać presji tego meczu. Przeżywała z koleżanką, była też w drugim pokoju. Koleżanka mówiła jej, jaki jest wynik w danym czasie. Wiem, że żona Kazimierza Dejny podobnie postępowała. Panie Bogdanie, pan komentował tyle wielkich rekordów świata. W piłce nie ma rekordu. Można powiedzieć, że nie ma jasnego kryterium, ale za to jest imaginacja, kreacja. To też pana domena. Jak pan patrzył na Wembley? Ja mam taką uwagę, jak potrzebne są ludziom mity i legendy. One upiększają życie, ale jednocześnie upraszczają trochę fakty. Tu ktoś powiedział obrona Częstochowy. Ja bym porównał do obrony Zbaraża. Zbaraż jest legendą, no Sienkiewicz i tak dalej, ale po Zbarażu było wspaniałe zwycięstwo pod Beresteczkiem, które jest gdzieś daleko na marginesie. I to mi się nasuwa. To Wembley, Zbaraż, jak gdyby trochę, nie gniewajcie się panowie, niech pan, panie Janku, nie gniewa się, jest jak gdyby wyolbrzymione, bo nam jest to potrzebne. A ja w oczach mam cudowne inne mecze. Panie Kazimierzu, Polska-Bułgaria w Warszawie 3-0, po 4-1 w Starej Zagorze. Cóż to za mecz, zapomniany. Ile wspaniałych, Polska-Włochy w RFN-ie 2-1 z Włochami, cudowne mecze. A tu jest ta legenda, która nam jest potrzebna. I jeszcze jedna uwaga, jak w życiu i w sporcie potrzebne jest szczęście. Pan, panie Janku,
miał ten życiowy mecz właśnie w Zbarażu jak gdyby. I tutaj jak tak patrzę na pana i na tych pana wspaniałych kolegów, muszę to powiedzieć, to nie tylko pan zatrzymał Anglię, ale wyście wszyscy zatrzymali Anglię, bo parada bramkarza jest czymś niesłychanie efektownym, a te Bulzackiego, innych wybijanie, to jest krótki miks, tego prawie nie widać, a jakaż to jest sztuka, jaka to jest niesłychana dzielność. No tyle mam do powiedzenia. Legenda, mity. Czyli z tego wynika, dla każdego pokolenia są to strasznie ważne przekazy, już mające wartość kulturową, historyczną. Proszę Państwa, tak, bo Wembley urodziło coś, co w polskiej piłce jednak pozostaje najbardziej wartościowe. 74 rok, wtedy już klasa polskiej piłki nie podlegała żadnej dyskusji. Byliśmy zespołem wspaniałym, a nazwiska zawodników, którzy występowali w 74 roku na Mistrzostwach Świata, znane były w całym świecie. Chwila napięcia, chwila skupienia i już tam wychodzi do główki Gorgoń. Wylatuje piłka, gol! Wolno na razie, wolno, piękne zagranie na lewą stronę, Andrzej Szarmak sam na sam, gol! Gol! 2-0! Groźna sytuacja, Grzegorz Lato, gol! Odpowiedź wspaniała! Znakomite zagranie, Szarmak główką, gol! Kasperczak z lewej strony ma Szarmacha, czyżby powtórzył tę samą historię? Nie, Dejda, cudowny strzał, gol! Gol! No, idzie teraz Lato, wjeżdża na pole karne, proszę Państwa, gol! Gol! Grzegorz Lato, 7. bramka na Mistrzostwach Świata. Znany miłośnik piłki nożnej, wspaniały pisarz Tadeusz Konwicki powiedział: w naszej historii cudów było wiele, zdarzył się jeszcze jeden na angielskim stadionie. Czy tak by można to określić, to pana profesora Ireneusza Krzemińskiego się zwracam. To właśnie takie dwie uwagi mi przychodzą do głowy. Po pierwsze, jak się okazuje, no nie bez kozery, zwłaszcza nie całkiem demokratyczne systemy lubią wykorzystywać zwycięstwa dla swoich potrzeb, ale jak się okazuje, w demokracji jest tak samo. Ponieważ takie zwycięstwo jest właściwie symbolem wspólnoty, jakiego wspólnego osiągnięcia. I to druga uwaga, która mi się nasunęła, co do znaczenia tego symbolu. Bo tak myślę sobie, słuchając tutaj panów z uwagą, to nawet bardzo mi pasowało do pewnej idei, z którą przyszedłem już do studia. Wcale nie musiałem to jej wymyślać, bo się okazało, że panowie sami na to wpadli. To właściwie warto byłoby, aby stało się treścią tego Wembley 73 dla Polaków 2003. Otóż właśnie to, że te wspaniałe gwiazdy, które tutaj siedzą, nie są gwiazdami bez współpracy, że gwiazdy nie istnieją bez zespołu, a zespół bez umiejętności współdziałania. Sądzę, że bardzo potrzebujemy właśnie tych symboli, czegoś udanego, czegoś dobrze zrobionego, czegoś, co jest właśnie zwycięstwem i umiejętnościami, które za tym się kryją, prawda? Które nie jest zwycięstwem nonsensownym, ale wielkimi umiejętnościami współdziałania. I myślę, że to warto to znaczenie przede wszystkim wynieść z tego Wembleyu. Proszę Państwa, i tym słodkim akcentem w takiej miłej atmosferze dziękujemy bohaterom, dziękujemy gościom, żegnamy się z Państwem, czekając na następne, kolejne, jedyne Wembley. Wembley to symbol, ale ile dzisiaj zobaczyliśmy tutaj żywych, znakomitych symboli i postaci. Bardzo jeszcze raz dziękujemy za to, że mogliśmy to przeżyć. No i rzeczywiście do następnego Wembley, panie Kazimierzu, 100 lat. No i rozpoczynamy ten tort na 30-lecie Wembley. Tak. Pod bramki może Tomaszewskiego zaczniemy. Zbierzały gardła dziś, wielki finał złotą nikę wygra lepszy z nich. Wielki finał złotą nikę wygra lepszy z nich. Wielki finał złotą nikę wygra lepszy z nich. That's right, I'm sad and blue, because I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, that's why I sing. Gimme that thing. Give me that, give me that, give me that, give me that thing, give me that, give me that, give me that thing, give me that, give me that, give me that thing. Oh, give me that, give me that, give me that, give me that thing, give me that, give me that, give me that thing, give me that, give me that, give me that.
candy.